Cześć! Jako że wydarzenie Transfer Pass jest już za rogiem, postanowiłem zrobić szybki poradnik, który pokaże, co trzeba zrobić, aby przygotować się do skoku do innego stanu. Przy okazji mogę się pochwalić, że od ostatniej soboty, kiedy wypuściłem swój pierwszy muzyczny wideoklip, to podkład pod kolejne filmy o State of Survival powinny posiadać swój własny i niepowtarzalny klimat, bo wszystkie będą robione przeze mnie osobiście. Także jakby ktoś potrzebował DJ-a na dyskotekę, to polecam DJ Val. Oczywiście z DJ-owaniem żartuję, ale podkład muzyczny będzie mój. Ten dzisiejszy jest już mój własny. Musimy skupić się na kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze, Migration Rating, czyli liczbowe wskazanie zdolności bojowych wodza. Siła wynikająca z liczby wojsk lub siła bohaterów przyczyniają się tylko do części wskaźnika migracji. Im wyższy wskaźnik migracji, tym więcej potrzeba biletów transferowych. W miarę starzenia się stanu, liczba przepustek transferowych wymaganych dla tej samej liczby wskaźnika migracji jest coraz bardziej zmniejszana. Po drugie, szpital i biuro werbunkowe. Obydwa te budynki muszą świecić pustkami, a więc jeżeli, tak jak ja, nadszarpnęliście zaufanie do własnej siły marszów i wylądowaliście z pełnym szpitalem i pełnym biurem werbunkowym, to nie zostaje wam nic innego jak zużyć tyle przyspieszeń leczenia, ile jest wymagane. Co do biura werbunkowego, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Bo jeżeli nie będziecie posiadali żetonów służby, to żeby migrować, będziecie musieli odesłać rekrutów czekających w biurze werbunkowym do domu. Czyli po prostu ich unicestwić, te wojska już nie wrócą. Ale czego nie robi się, aby dołączyć do nowego stanu i rozpocząć nową przygodę? A więc przyspieszyłem ponad 16 dni leczenia na dosłownie kilka sekund. Oraz zużyłem ponad 6000 punktów służby. Długo się to zbierało, za to wydaje się dosłownie jednym kliknięciem. Patrzcie, jak zaraz wróci moc Battle Power. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest resetowanie do poziomu pierwszego poziomów bohaterów. Robimy to wchodząc w budynek komisariatu bohaterów, czyli Hero Predict. Nie znalazłem przycisku, który resetowałby poziom wszystkich bohaterów jednocześnie, więc przed nami minuta lub dwie klikania i resetowanie wszystkich bohaterów pojedynczo. No to lecimy. I jak już to zrobimy, to zostaje nam sprawdzić, czy wzięliśmy udział w wyzwaniach sojuszu. Idealnie byłoby nie brać dziś udziału w tym wydarzeniu, bo pozwoli nam to wziąć udział w wydarzeniu już po drugiej stronie wydarzenia transferowego. W moim przypadku, no cóż, zaważyła chwila, a więc jeżeli wzięliście udział i odblokowaliście chociaż jedno zadanie w wyzwaniach sojuszu, to mam dla was dwie wieści, dobrą i złą. Dobra jest taka, że i tak możecie przenieść konto do innego stanu. Zła jest taka, że nie rozegracie w nowym stanie wyzwań sojuszu w tym tygodniu. Dodatkowo nie poleca się wsiadać do pociągu sojuszowego Doomsday Express oraz zaleca się ściągnąć ciężarówki do domu przed migracją stanową, ponieważ ciężarówka w trasie uniemożliwi wam transfer do innego stanu. Kolejną rzeczą wartą wspomnienia jest kategoryczny zakaz dołączania do wydarzenia Alliance Showdown, czyli popularnej bitwy o flagi. Możecie odebrać sobie nagrody z tego tygodnia, ale za żadne skarby świata nie dajcie się namówić na rejestrację marszu. To może was zablokować, no bo jak cofnąć rejestrację marszu? No, nie da się. Ostatnią rzeczą, jaką warto sprawdzić, to oczywiście wydarzenia Ścieżka Wody. Ja zarejestrowałem swoje marsze w tym wydarzeniu, więc dzisiaj wycofujemy wszystkich bohaterów, behemoty, czołgi i eskadrę powietrzną, zostawiając pusty marsz. Czy to pomoże? Powinno. I jak wykonamy te wszystkie czynności, to można powiedzieć, że jesteśmy gotowi do wydarzenia transferowego. Pamiętajcie tylko o wymaganej liczbie biletów, aby nikt nie obudził się w ostatniej chwili przy najdroższych cenach biletów, że to popyt nakręca podaż. Do zobaczenia.